Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Czuga Tech Mod. Dzisiaj właśnie będziemy malować myszkę i to w bardzo kosmiczny motyw. Ze względu na to, że powoli zbliża się wielka premiera gry Star Wars Outlaws, wyjęci spod prawa, to razem z Intelem i z Computronikiem stworzyliśmy akcję odmrażania kodów. Można to trochę porównać do odmrażania Hana Solo. I podczas właśnie tego odcinka dowiecie się, w jaki sposób odmrozić kod na grę i zgarnąć właśnie kod do gry Star Wars Outlaws oraz będziecie mogli zgarnąć tą customową, jeszcze nie, ale już za niedługo, pomalowaną w kosmicznym stylu myszkę. I powiem Wam, że osoba, która zgarnie tą myszkę, będzie wielkim testerem, ponieważ będę używał nową farbę, której jeszcze do tej pory nie miałem okazji wypróbować. I przy okazji właśnie tego odcinka pokażę Wam, w jaki sposób ja custumuję myszki. Więc moi drodzy, punkt pierwszy, w jaki sposób w ogóle wybieram myszkę, którą będę później malował. Myszkę, którą wybrałem do tego odcinka, to jest SteelSeries Prime Mini. Wybrałem ją ze względu na to, że ma fajnie spasowaną całą obudowę i ogólnie rysunek, rozkręcenie i cała budowa tej myszki wygląda całkiem spoko, jeżeli chodzi o malowanie. Staramy się właśnie wybierać takie myszki, które mają na przykład całą powierzchnię połączoną, które w sumie mają najmniej tutaj gdzieś LEDów podświetlanych, bo to logo nie jest podświetlane. No, później jak to zamalujemy, chyba że będziemy w stanie to wykorzystać w jakiś inny sposób. Dlatego im prostsza myszka, tym później jest łatwiejsza do pomalowania. I kiedy mamy już taką myszkę, no to ja przechodzę do kolejnego etapu, czyli rozkręcanie myszki, a większość śrub znajduje się tutaj pod tymi ślizgaczami i je musimy bardzo delikatnie ściągnąć, żeby się nie powykrzywiały, żeby później tą myszkę można było jeszcze używać. Dam ostrość tutaj bardziej na myszkę niż na siebie i dzięki właśnie ślizgaczom w SteelSeries widzę, że są takie fajne wypustki tutaj, dzięki którym będzie można tutaj bez problemu ściągnąć ślizgacze. I staramy się to zrobić naprawdę bardzo delikatnie, żeby zbyt mocno ich nie wykrzywić. Rozkręcam całą myszkę. Tutaj akurat mamy 4 śrubki. Wydaje mi się, że więcej tutaj nie będzie trzymało. No i myślę, że już czysta formalność, czyli otwarcie myszki. Zobaczmy, czy to wszystko ładnie nam wyjdzie. No i powiem Wam, że ściągnięcie tej kopułki to jest marzenie do malowania, naprawdę tutaj wszystko nam zostaje z tej strony. Zostały nam tutaj jakieś końcóweczki delikatne, które będziemy mogli z prężynki delikatnie wyciągnąć, bo są tu delikatne śrubki. I oczywiście są tutaj te przyciski z tej strony, ale z takim rozkręceniem to każdy sobie jest w stanie poradzić. Kilka bebeszków ze środka wyciągniętych. Teraz co dalej? Wyciągamy przyciski. Mamy jeden przycisk, mamy drugi przycisk i mamy cały korpus, całą obudowę naszej myszki. W środku tutaj już nic nie zostało. Teraz przechodzimy do przeszlifowania, do zmatowienia delikatnie plastiku, aby podkład później lepiej trzymał się całej myszki. Do pierwszego bazowego takiego odtłuszczenia i przeszlifowania potrzebujemy papier ścierny. Ja zazwyczaj tutaj używam 600, 800, ale tak, żeby delikatnie tylko zmatowić całą myszkę, 800 będzie w zupełności wystarczająca. Następnie delikatnie szlifujemy, nie za mocno. Następnie po przeszlifowaniu ja benzynką ekstrakcyjną, bo ona jest taka najdelikatniejsza, a na plastik no, trzeba uważać, odtłuszczamy i będziemy mieli przycisk gotowy do malowania. Szlifuję resztę i przechodzimy do kolejnego etapu. Teraz warto wspomnieć, że jeżeli planowaliście zakup nowego sprzętu, to właśnie wystartowała akcja Intel, gdzie przy zakupie wybranych komputerów stacjonarnych lub laptopów z procesorami Intel 14 generacji możecie otrzymać swoją kopię gry Star Wars Outlaws i jeden z zestawów LEGO. Ale żeby tego było mało, to do laptopów z procesorami 13 generacji wlatują wybrane zestawy LEGO, a jeżeli zdecydujecie się na zakup samego procesora Intel 14 generacji, to otrzymujecie w pakiecie kopię gry. Kilka opcji z fajnymi bonusami, link ze szczegółami wrzucam Wam w opisie filmu, a my lecimy dalej. Przejdźmy teraz do kwestii farb, czyli to, co będzie najważniejsze, to co pojawi się na myszce. Ja, jeżeli chodzi o podkład i bardzo często, jeżeli chodzi o kolory, stosuję farby Tarrago. Myszkę ogólnie będziemy malowali aerografem, nie pędzelkiem, chociaż też można, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że oczywiście po pędzelku zostanie delikatna strukturka, chyba że będziemy robili to gąbką, ale dzisiaj pokazuję sposób z wykorzystaniem właśnie aerografu. I jeżeli chodzi właśnie o farby, jeżeli farby są zbyt gęste, a jednak do aerografu, do tego małego pistoleciku
pistoleciku, można powiedzieć na powietrze, potrzebujemy bardziej rzadkiej farby, dlatego Terrago są gęstsze, ale posiadają coś takiego jak neutral, który pomaga rozcieńczyć te farby, żeby po prostu były w takiej, można powiedzieć, bardziej konsystencji mleka. Zazwyczaj staram się do tego doprowadzić, aby później aerograf dobrze rozprowadzał całą farbę po samym przedmiocie. Ale są też farby gotowe. I tutaj na przykład będę korzystał z takiej farby, Jacquard, ale bardzo mi się mega spodobał właśnie ten kolor. Taki troszeczkę kosmiczny, może coś tutaj pocieniujemy, zobaczymy jak już wyjdzie po pomalowaniu. Gdy położymy biały podkład i on wyschnie, ta farba na przykład jest już przygotowana specjalnie i dedykowana do aerografów. Jest rozcieńczona, można powiedzieć, przynajmniej mam taką nadzieję, z idealnym barwnikiem, który powinien nam ładnie wszystko pokryć. I jaki będzie tutaj efekt, bo widzę trochę brokatu, on jest taki metaliczny, no mam nadzieję, że wyjdzie mega. A jak nie, to trudno. Tutaj pomalujemy właśnie wszystko aerografem, zanim przejdziemy później do detali. Aerograf to właśnie taki mały pistolecik na powietrze. Na dole mam tutaj podłączoną sprężarkę, taką malutką, hobbystyczną bardziej. I tutaj ta komora po włączeniu. Odpalają się wentylatory, które zasysają po prostu cały ten pył z aerografu w tamtą stronę i wyrzucają po części go na zewnątrz. Trochę tą komorę trzeba doczyścić, ale na razie jeszcze damy radę. Obudowę i przyciski pomalowałem, warstwa jest naprawdę delikatna, można powiedzieć, że nawet obudowa jest bardziej zabielona, ale to będzie w zupełności wystarczające. Zobaczcie, jak wyszła główna obudowa. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale jak dla mnie wygląda fenomenalnie. Oczywiście to jest też kwestia gustu, bo jeden lubi taki kolor, drugi taki, ale ten błyszczący, taki metaliczny kolor naprawdę wygląda super. Szkoda, że nie jest bardziej niebieski, wtedy byłby bardziej taki kosmiczny, ale ten kolorek też myślę, że jak narzucimy na niego gwiazdeczki, to powinno być całkiem spoko. Temat gwiazdeczek nie będziemy robili aerografem, a zrobimy pędzelkiem. Po prostu popryskamy białą farbą bezpośrednio na całą myszkę. Będę starał się zrobić, powiedzmy, jakąś taką delikatną drogę mleczną, ale no co wyjdzie, to wyjdzie. To już teraz takie będzie troszeczkę testowe. Ostatni etap to lakierowanie. Wrzucę tutaj satynowy lakier już też przygotowany do malowania aerografem i on będzie taki niematowy, niebłyszczący, pośredni, powinien dać fajną poświatę, tak żeby nie zgubić też tych wszystkich metalicznych efektów. Myszka gotowa, więc zobaczcie jak wygląda z bliska, a ja przy okazji opowiem Wam w jaki sposób ją zgarnąć i dodatkowo w jaki sposób zgarnąć również kod do najnowszej gry Star Wars. Tak, moi drodzy, prezentuje się myszka, ale żeby mieć możliwość zostania posiadaczem właśnie tej myszki i klucza do gry Star Wars Outlaws, musicie odmrozić kod, ponieważ w grze pojawia się zamrożony w karbonicie Han Solo jako klasyczna postać, ale nie wiemy, czy będzie odmrożony w fabule, więc my odmrażamy kod. Napisz w komentarzu, dlaczego czekacie na Star Wars Outlaws. Wybierzemy najciekawszą kosmiczną odpowiedź, a do jej właściciela trafi nasz odmrożony zestaw. Powodzenia, na razie, trzymajcie się, cześć!